Cześć, z tej strony Marta Sielska. Podczas powrotu z Filipin miałam około 15-godzinną przesiadkę w Szanghaju. Była to doskonała okazja na zobaczenie tej największej metropolii i serca chińskiej gospodarki. Jeżeli macie podobną przerwę, to dowiecie się, jak wykorzystać ten czas i jakie są ceny na miejscu. Zaczynamy! Wyjście z lotniska w Szanghaju zajmuje nam naprawdę sporo. Najpierw trzeba wypełnić taką karteczkę o wizę tymczasową 24 godziny. Później znowu przejść przez kontrolę, ale nas puścili akurat bokiem, ale jednak są duże grupy i długo to wszystko trwa. Następnie dostajemy się do centrum albo metrem, ale ta podróż jest bardzo długa, albo pociągiem bardzo szybkim, maglev plus metrem. Bierzemy tą drugą opcję, ponieważ chcemy przetestować, jak działa ten szybki super pociąg. Kupujemy kartę w dwie strony za 80 juanów i lecimy zobaczyć, jak wygląda najszybszy pociąg na świecie. Obecni pasażerowie tranzytowi, m.in. z Polski, mogą skorzystać z bezpłatnej wizy na 144 godziny. Należy jednak przy wjeździe okazać bilet na dalszą podróż do innego kraju. A następnie musimy jakoś dostać się do centrum. Są na to dwa sposoby. Metro lub połączenie pociągu plus metra. Pierwsza opcja zajmuje ponad 105 minut, ale jest dużo tańsza. Ja decyduję się jednak na ultraszybką kolej maglev. Ten taki nowoczesny, to się spodziewałam, że jest jakiś ładniejszy. Podróż do stacji przesiadkowej metra trwa tylko 7 minut. Wystartowaliśmy o 10:47 i za 7 minut będziemy na miejscu. Czyli rzeczywiście tylko 7 minut jedzie ten pociąg. Ponieważ pociąg rozpędza się do zawrotnej prędkości aż 430 km na godzinę. No nie, tylko 430, tak wolno. Dam wam tipa, o którym sama nie wiedziałam, bo obsługa w okienkach nie była zbyt pomocna. Można kupić bilet łączony maglev w dwie strony oraz Metropass na cały dzień za 85 juanów, czyli 47 zł. Później przesiadam się do linii metra numer 2. Tam już nie zapłacicie nigdzie kartą w żadnym automacie, więc najpierw poszukajcie sobie bankomatu lub kupcie wcześniej bilet łączony. Bilety na metro są naprawdę tanie. W zależności od trasy będzie to od 2 do 5 juanów, czyli 1 do 3 złotych. Oj, to jest dobry biznes. Bierzesz sobie przez apkę parasolkę i już, jak pada często w mieście. Jedziemy do stacji, której napis widzicie teraz na ekranie. Bramko, otwórz się. Jest. Tutaj też można. Po wyjściu od razu maluje się widok chińskich drapaczy chmur w dzielnicy biznesowej Pudong. Chyba najbardziej ekskluzywne centrum handlowe, w którym byłam, a ja tylko szukam kawy. Kawa znaleziona, mleko owsiane jest, więc sukces. I dwie kawy kosztowały około 55 juanów, czyli nie tak źle jak na takie bardzo drogie centrum handlowe. Mamy teraz różne banknoty, 5 juanów, 10, 20 i 100. Na wszystkich banknotach jest ta sama osoba. Z centrum handlowego można dostać się do Shanghai Tower podziemnym tunelem, co jest dobrym wyjściem, jak pada. Najwyższy Burcz Khalifa ma 828 metrów, zbudowany w 2010 roku, a Shanghai Tower jest drugi na świecie, 632 metry. Tutaj możemy sobie poznać historię budowania wieżowców i różne budynki na całym świecie. Zaczynamy naszą podróż. Będziemy teraz jechać najszybszą windą na świecie, która osiąga prawie 74 km na godzinę. Zobaczymy, ale żadnego widoku nie ma niestety. Jakaś może szklana podłoga by się przydała? No i co? Szybciutko. Coś jedzie, co? W głowie aż tak zatkało uszy. Czuję podmuch wiatru. Naprawdę? To już jesteśmy? No to można powiedzieć, że jestem na szczycie, ale nic z niego nie widzę. O, słychać śmiechy z tego VR-u. Co tu jest? A, możesz sobie zrobić fotkę za 100 juanów, czy jak ktoś tam czyta. No tak, świetna fotka, po prostu bardzo realistyczna. No śmiej się.
Takie wrażenia kosztują tylko 55 zł na 2 osoby, czyli można jedna osoba raz, później druga i sobie wybrać albo spacer tutaj obok Shanghai Tower po jakimś tam mostku, albo roller coaster. Jak widać, zabawa przednia. Dziwne uczucie, jak się tak stoi po prostu w chmurach, które sobie teraz pływają obok nas, ale przez chwilę było coś widać więcej. Taka pogoda w Szanghaju jest dosyć często spotykana. Jeżeli traficie na super piękny widok i słoneczną pogodę, to macie naprawdę szczęście. Nas pani przy biletach ostrzegała, że nic nie będzie widać, ale czasami przechodzą te chmury, więc i tak warto było wjechać i zobaczyć ten widok. Nawet czasami tylko. Na górze jest też okazjonalnie wystawa sztuki. Historia medali olimpijskich i również zniczy. Uncomfortable with your ears, please swallow to relieve pressure. 我们电梯下行的速度是匀速10米每秒，仅需70秒，我们将抵达第2层出口。 Rzeczywiście szybko, aż trochę uszy przytyka od ciśnienia. Pani dała menu po angielsku, jesteśmy uratowani. Już myślałam, że tutaj nic nie zamówię w tych chińskich znaczkach. No tak, ja gadam z panią, a ona wyjmie tą aplikację zaraz i ja coś jej powiem, ona mi pewnie przetłumaczy na chiński i ona mi odpowie. Nie, ona chce, żebyś napisała chyba. Zamówienie czegoś po angielsku to było małe wyzwanie, ale na szczęście pan przy kasie mi pomógł, który mówił po angielsku. Mimo że karta ma angielskie nazwy, to i tak panie trochę nie rozumiały i w ogóle nie było makaronu z warzywami i z tofu, więc musiałam jakoś tam osobno to zamówić. Próbujemy. No już mogłam też zamówić pierożki zamiast męczyć się z tym makaronem. Może to nie był najlepszy wybór, bo na początku mieli mi zrobić makaron z warzywami i z tofu, a później się okazało, że warzywa są tylko z mięsem i tak został sam tofu. Niezbyt to urozmaicone było, ale następnym razem trafię lepiej. No to wygląda jak wypożyczalnia rowerów, ale chyba nikt na nich dawno nie jeździł. Wszystkie są zardzewiałe z łańcuchami, ale w sumie szkoda, bo bardzo jest dużo tych rowerów. Główną promenadą miasta jest bunt nad rzeką Huangpu. Ciągnie się na 1,5 kilometra i z jej perspektywy można oglądać teraz dzielnicę biznesową Pudong w całej okazałości. Razem z Shanghai Tower, wieżą orientalnej Perły, Jinmao Tower oraz centrum finansowym Szanghaju, czyli ten taki otwieracz. Piękna tu jest ta promenada wzdłuż rzeki, ale jest trochę zimno. To jest chyba mapka toalety. Jak coś jest zajęte, to tutaj będzie widoczne. Na przykład tutaj czerwone. To już widzicie, że tam nie można iść. Nie. Jak Nataszka moja. Jeżeli macie dosyć tej nowoczesności i chcecie poczuć prawdziwy chiński klimat, to oczywiście Stare Miasto jest punktem obowiązkowym. Znajdziemy tu stare chińskie budownictwo, ale ze współczesnym komercyjnym wnętrzem. Budynki są odnowione i w pięknym stanie, wyglądają po prostu jak z filmu historycznego. We wnętrzach kryją się sklepiki i restauracje, głównie nastawione na turystów, ale na pewno znajdziecie coś dla siebie. No co, chyba kotka trzeba kupić standardowo. I tak to jest. Chcesz trafić do ogrodu, a trafiasz w pułapkę chińskich zakupów. Ale tu pan fajnie robi makaron. Hej. Widzisz jak fajnie?
Ręczna robota. Spróbujemy tych specjałów. Najpierw wsypują orzeszki, a później zalewają masą. Te mydełka są całkiem ładne i w końcu mam nadzieję, że nie są wybielające, jak wszystkie inne kremy w Azji. Ja myślałam, że to będą ogrody, to po prostu są sklepy. Garden Mall, super. Ale tutaj ten market naprawdę robi wrażenie, jest fajny klimat. Dużo ludzi, dużo sklepów, dużo światełek. Trafiliśmy do marketu z jedzeniem. To wszystko wygląda jak jakieś mydełka, a to są rzeczy do jedzenia. Są różne rzeczy smażone głównie z głębokiego tłuszczu. O, nawet chyba tofu jest. Chyba. Kurczaki, parówki, ryby. Wszystko. Jeżeli chodzi o jedzenie, Chiny w porównaniu z Filipinami to niebo a ziemia. Tu jest taka różnorodność wszystkich potraw, smaków, przypraw, naprawdę. A w Filipinach widzieliście co było. Same gary, jakieś takie gulasze i mało wegetariańskich rzeczy. Spróbujmy naszego specjału, czyli zakupionych ciasteczek z orzechami w środku. Takie cieplutkie one są. Dobra. Pani chce mnie naciągnąć na herbatkę, czyli ten żarcik. O, tutaj jest pani. Czyli zaciągnąć nas po to, żebyśmy później płacili za to. Taki klasyczny, wiecie, skam i kłamstwo. Okej, tu po 20 hiuanów. Są takie porcje, czy jeszcze mniejsze? O nie, to jest jeszcze wyżej, czyli 3. piętro. Ale tu są chyba same słodycze już. Mało ludzi. Tofu do środka, bulionik warzywny. Bulion z makaronem i z tofu w tym markecie z jedzeniem jest naprawdę dużo lepszy niż w jakimś centrum handlowym, więc nie popełniajcie tego błędu i nie jedźcie w pierwszym lepszym miejscu, jak jesteście głodni, tak jak ja, bo takie coś kosztowało 7 zł, a to danie w markecie jakoś chyba 2 razy więcej, albo może nawet jeszcze więcej, więc zupełnie nie ma porównania, a w smaku to jest też lepsze. W ogóle to miejsce jest niesamowite, można tu chodzić w kółko cały czas, wybierać nowe rzeczy. Co prawda ja już mam sposób, żeby zamówić dania wegetariańskie, po prostu pokazuję na telefonie nazwę przetłumaczoną z Google Translate, wegetarian, czyli to jest su po chińsku, i w ten sposób ludzie pokazują mi dania wegetariańskie. Tu mamy jeszcze pierogi i ciasto z tofu. Niestety w Chinach bardzo dużo usług internetowych jest zablokowanych, na przykład Facebook czy YouTube. Aby normalnie z nich korzystać, musicie połączyć się przez klienta VPN. Ja korzystałam akurat z aplikacji TurboVPN, która nie działała idealnie, ale była chociaż darmowa. Przyznam, że przez tyle godzin przesiadki można było zobaczyć trochę więcej, ale przez zmęczenie i pogodę zdecydowałam się wrócić już do hotelu, czyli tak naprawdę na lotnisko. Do lotniska wracamy znowu pociągiem Maglev, ale tym razem jedzie on tylko 300 km na godzinę maksymalnie i przez co podróż się wydłuża o całe 40 sekund, no po prostu dramat. Szanghaj Pudong jest naprawdę świetnie przystosowany do osób, które chcą tutaj spędzić noc lub odpocząć parę godzin przed lotem. Ławek jest bardzo dużo, są one miękkie, nie posiadają podłokietników i można się wyłożyć i spokojnie spać. Pamiętajcie tylko o swoim locie, bo bramki pokazują się na ostatnią chwilę. Ja leciałam przez całe lotnisko i mały włos już bym nie zdążyła, ale udało się. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że również dobrze wykorzystacie swój czas podczas przesiadki, bo jak widać można zobaczyć całkiem sporo. Pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę. Dzięki, cześć!